Witaj na kanale Ranking najlepszych gier. Daj znać w komentarzu, jaką grę polecasz. Życzymy miłego seansu. Zaczynamy. Dune Awakening. Zabawa toczy się w dużym, otwartym świecie zamieszkanym przez tysiące graczy. Ich głównym zadaniem jest zbieranie najcenniejszej substancji w galaktyce, czyli tak zwane przyprawy. Wymaga to wykorzystywania wielkich maszyn i chronienia ich przed atakami rywali. Użytkownicy zajmują się także gromadzeniem innych surowców oraz konstrukcją obozowisk, które pełnią nie tylko rolę baz operacyjnych, ale również zapewniają schronienie przed burzami piaskowymi. Planeta Arrakis słynie z trudnych warunków. Crimson Desert. Gra zabiera nas w podróż do świata, a dokładnie na rozległy kontynent Pyvel. Krainą wstrząsają liczne konflikty toczone przez przedstawicieli różnorodnych kultur oraz frakcji. Podczas zabawy często stajemy do walki z przeciwnikami. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni przedstawiciele inteligentnych ras, jak i rozmaite potwory, których pokonanie nie powinno stanowić większego problemu dla zaprawionego w bojach wojownika. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek przede wszystkim z broni białej i łuków. Eliminacja nieprzyjaciół wymaga od nas wykazywania się zręcznością i refleksem. Metal Gear Solid Snake Eater. W grze akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja czerpie garściami z dorobku pierwowzoru, jednak mechanika została odświeżona i przystosowana do współczesnych standardów. Wykonując postawione przed nami zadania, musimy działać po cichu, ukrywając się w konarach drzew, w zaroślach czy gęstej trawie, a często również nurkować. W chowaniu się przed adwersarzami pomaga nam kamuflaż, który musimy odpowiednio dobierać do otoczenia. Oprócz wrogo nastawionych ludzi, na naszej drodze stają dzikie zwierzęta. Senua's Saga Hellblade 2. W grze przygoda wiedzie nas przez różnorodne lokacje, które przygotowano w oparciu o prawdziwe miejsca znajdujące się na Islandii. Przemierzając je, popychamy opowieść do przodu, poznajemy różnorodne postacie, a także mierzymy się z przeciwnikami. Od czasu do czasu Senua musi także rozwiązywać zagadki środowiskowe. Na polu walki należy wykazywać się nie tylko zręcznością i refleksem, lecz również spostrzegawczością. Chcąc pokonać oponenta, musimy odkryć jego słabe punkty i luki w obronie, a następnie wykorzystać je przeciwko niemu. Lost Soulside. Ciężar rozgrywki opiera się na dwóch filarach: eksploracji rozległych map oraz walce z przeciwnikami. Na wykonanie czekają tu zarówno zadania związane bezpośrednio z fabułą gry, jak i rozmaite poboczne aktywności. W odwiedzanych przez bohatera lokacjach spotkać można postacie niezależne, które często mają dla niego dodatkowe zlecenia. Eksplorację ułatwia możliwość latania, jaką Kazer zyskał dzięki fuzji z areną, dzięki temu może dostać się w na pierwszy rzut oka niedostępne miejsca. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Gracz wciela się w samodzielnie stworzonego protagonistę i eksploruje rozległe, otwarte tereny, poboczne lochy, czyli tzw. katakumby oraz charakteryzujące się dużą złożonością główne lokacje, walcząc ze zwykłymi przeciwnikami oraz potężnymi bossami, których w sumie jest kilkunastu, a Messmer to jeden z nich. Każdy pokonany wróg zapewnia protagoniście runy, które stanowią zarówno walutę, jak i punkty doświadczenia. Stalker to Heart of Chernobyl. W grze akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Autorzy oddają nam do dyspozycji otwarty świat, będący jedną z największych map w historii gier wideo. Obejmuje on zarówno gęsto porośnięte dzikie tereny okalające elektrownie, jak i miasta. Eksplorując go, realizujemy zadania popychające do przodu fabułę, a także podejmujemy się rozmaitych misji oraz aktywności pobocznych.
Era History Untold. W grze akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas zabawy stajemy na czele wybranego narodu, a naszym zadaniem jest poprowadzić go przez kolejne epoki uświetlanej przyszłości. Tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się wcielić w jedną z postaci historycznych, czy też stworzymy od podstaw własnego przywódcę. W trakcie rozgrywki musimy przede wszystkim odkrywać i przejmować nowe terytoria oraz pozyskiwać cenne surowce. Silent Hill 2. Fabuła ma być wierna oryginałowi. Oznacza to, że ponownie wcielimy się w postać mężczyzny powracającego do tytułowego miasteczka po otrzymaniu tajemniczego listu od swojej zmarłej żony. To właśnie ta intryga stanowi punkt wyjścia do mrocznej i pełnej nieoczywistych zwrotów akcji historii, która na stałe zapisała się w kanonie gatunku. Hades 2. Gracz rozpoczyna każde podejście w bezpiecznej lokacji startowej, w której może dobrać ekwipunek i umiejętności. Po jej opuszczeniu przemierza natomiast kolejne areny, na większości z nich walcząc z hordami wrogów. Przejście każdej komnaty nagradzane jest mocą specjalną, ulepszeniem zdrowia, złotem itd. Wspomniane moce pochodzą głównie od bogów i bogiń znanych z mitologii greckiej. First Descendant. Gra zabiera nas w podróż do fikcyjnego uniwersum, a dokładnie na kontynent Indis, nad którym zawisło widmo śmiertelnego zagrożenia w postaci najeźdźców z kosmosu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w tytułowych potomków bohaterów, którzy stanowią ostatnią nadzieję ludzkości w walce z agresorami. Produkcja oddaje nam do dyspozycji szeroki wachlarz postaci, które zróżnicowano pod kątem preferowanego uzbrojenia i umiejętności bojowych. Grand Blue Fantasy Relink. Akcja gry ma miejsce w świecie fantasy, którego mieszkańcy odbywają podróże między wyspami dryfującymi pośród chmur. Wcielamy się w kapitana lub kapitankę jednego z podniebnych okrętów, a naszym zadaniem jest dotarcie do mitycznej Estalushi, czyli lądzie opisywanym w liście przez naszego dawno zaginionego ojca. W niezwykłej przygodzie wspiera nas barwna załoga, w której znalazło się miejsce dla młodego smoka Wyrna oraz Liri, dziewczyny w tajemniczy sposób kontrolującej potężne, astralne bestie. Star Wars Outlaws. Produkcja oferuje rozległy świat zawierający szereg unikalnych planet. Znajdziemy na nich zarówno rozpościerające się po horyzont pustkowia, jak i gęsto zaludnione miasta z kantynami pełnymi typów spod ciemnej gwiazdy i okazji do zarobku. Poszczególne globy możemy przemierzać na piechotę bądź przy użyciu szybkiego i zwinnego ścigacza. Oprócz tego tytuł pozwala nam przejąć kontrolę nad statkiem kosmicznym bohaterki Pionierem. Prince of Persia: The Lost Crown. Gra jest dynamiczną platformówką. Podczas zabawy eksplorujemy mapy, unikamy pułapek i zagrożeń, rozwiązujemy zagadki oraz walczymy z różnorodnymi wrogami. System potyczek jest czysto zręcznościowy i oferuje możliwość wyprowadzania wielu typów ataków, jak i łączenia je w potężne kombosy. Kierowany przez nas bohater jest bardzo sprawny, dzięki czemu kluczową rolę w rozgrywce odgrywają różnorodne akrobacje, w tym bieganie po ścianach. Indiana Jones and the Great Circle. W
grze akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Kamera zmienia perspektywę na trzecioosobową jedynie w wybranych momentach, np. podczas wspinaczki. Poszukiwania Wielkiego Kręgu prowadzą nas do różnorodnych miejsc od Watykanu przez Egipt, skończywszy na zatopionych świątyniach w Tajlandii. Przemierzając je i realizując postawione przed nami zadania, musimy nie tylko unikać pułapek i omijać przeszkody terenowe czy choćby skakać nad przepaściami, lecz również rozprawiać się z przeciwnikami.